Potężny kompleks leżący na zachodzie Prypeci jest jednym z najbardziej tajemniczych i zagadkowych miejsc w całej strefie wykluczenia. Zakłady Jupiter, zatrudniające niegdyś 3,5 tysiąca osób, rozpoczęły swoją działalność w 1980 roku i były drugim największym zakładem przemysłowym w mieście po czarnobylskiej elektrowni atomowej. Oficjalnie produkowano w nich drobną elektronikę, taką jak radia, magnetofony oraz radiostacje. Jednak można mieć pewne wątpliwości co do oficjalnego przeznaczenia, gdy przyjrzymy się na sam teren zakładu. Jest on otoczony betonowym murem o wysokości 3 metrów, na którym do dziś wiszą stalowe wsporniki oraz izolatory, co świadczy, że były po nich rozciągnięte przewody pod napięciem. Ponadto, eksplorując część biurową, można natknąć się na schematy różnych sprzętów, które przypominają te, co brały udział w usuwaniu skutków katastrofy. Potwierdzałoby to, iż w zakładach Jupiter po eksplozji bloku 4 opracowywano i produkowano sprzęt do likwidacji. Wszystkie te fakty nasuwają jeden wniosek, że zakładu nigdy nie opuścił żaden sprzęt elektroniczny i była to tylko sprytna przykrywka tego, czym tak naprawdę się tam zajmowano. Według nieoficjalnych informacji pierwotnym przeznaczeniem zakładów Jupiter było pozyskiwanie plutonu z prętów paliwowych reaktorów RBMK-1000 do celów wojskowych. Na dzień dzisiejszy jedyne pozostałości, jakie można po tym znaleźć, znajdują się w ogromnym schronie pod zakładem. Ze względu na ekstremalne warunki, jakie tam panują w postaci wody sięgającej do łydek oraz wysokiego promieniowania, miejsce jest rzadko odwiedzane, a do eksploracji musimy się odpowiednio przygotować. W pełni gotowi schodzimy do podziemi, by odkryć tajemnice zakładów Jupiter. Zobaczcie jakie zbrojone, jakie pancerne drzwi, to musiał być schron. No rzeczywiście. Jest na drogę. Tu mamy szerokie ściany, tak? Tak. A to jest zbroja. O, jakieś worki tu są. Co to jest? Właśnie jakieś... Dobre. Jest to. Co teraz ja powiem? 012. Tak. Tutaj prawdopodobnie jakieś chemikalia trzymali, bo jest wentylacja. A tutaj jest... Aerozole? no, coś takiego. Spójrz tam, to na płytę. Osobna wentylacja. Pełno atomowych prostych elementów, dlatego musimy uważać jak wchodzimy. Ale jakie drzwi duże. Drzwi tak na 2,5 metra obite blachą. Może być coś tam ważnego, ale to zaraz zobaczymy. A tu jest jakiś system wentylacji. A tam jest komora na filtry szufladkowe chyba. Tak, są filtry. No. A tu jest to pomieszczenie, gdzie pełno chemikaliów zalega. No, A to jest trójne pomieszczenie. kojarzę to, no. Ja. Ile tego jest? Zależy bez szkolenia. Jak pomiary? Jest tak. 0,41, to spoko. Zalega to pełno filtrów, więc to pewnie gdzieś jest jakieś składowisko masek.
Tak. O. Pełno jakichś śrub, elementów metalowych. Te śruby nie są gorące? Nie wiem. O kurwa. Chodź do masek. No ja. Maska na masce. Filtr na filtrze. Uważaj! Drut jest ostry, możesz sobie rozciąć wodery. Nie żartuję. Tam już dalej nie ma lodu, ale to nie przejdziemy chyba. A to jest... Jakim cudem tutaj A zobaczcie, tam są jakieś drzwi stalowe. możesz sobie rozwalić wodery. Kurde. Lodołamaczu ty. Ten drut ma 1,5 centymetra. Ty, on się robi coraz lepszy. Czyli teraz jeszcze... On już tam ma 2 cm, nie? Nie wiem, czy to warto ryzykować, wiesz? Dobra panowie, darujmy sobie to. Słuchajcie, temperatura musiała tu być niska. W nocy było minus 6 stopni. Jakiś student, woda tutaj zamarzła. Im bliżej tych drzwi, tym jest krótszy ruch. Ale pytanie, czy warto tam chodzić, gdyby to było wystawione wodery. Chodźcie tutaj. Kolejne pancerne drzwi. Poziom wody się podniósł. Co? Poziom wody się podniósł. Drugie drzwi. A to teraz głębiej schodzimy? A, jest, tu możemy wejść do tego pomieszczenia, do którego próbował Piotrek wejść. A, nie. Lód? Znowu? Lód jest. Słyszę. A tu mamy? Ktoś zrobił przejście. Tak, jest przejście. Bo tu jak daleko zajdziesz. Kurde, to jest niepewne. Ale tu dalej chyba nie ma już. Uważaj, bo są zadrażone jest ta skrzynka. Nie, tu jest lód. Uważaj, bo tutaj coś wystaje. A, to już jest koniec, dobra. Jest drzwi pancerne zamknięte. To są drzwi, Tak, zobacz, zobacz. zawiasy, mnóstwo blachy. To co za tymi drzwiami się jeszcze kryje. Tego się nie dowiemy. Na przykład winda. Uważaj, żeby sobie nie przedziurawić. Czekajcie. Tutaj, tędy. Kawałki metalu. Tutaj musimy uważać. Zobaczcie, co czarnego się wypływa z windy. No, Co to jest? uważaj na te metalowe elementy, żeby sobie nie przedziurawić woderów. Przed windy. Trochę otwarty i tam też woda leży i wypływa czarny środek. Mamy kolejne pomieszczenie, niezidentyfikowane. Jakieś chemikalia tu są. O, z chemii nie byłem dobry. Ja to pokaż tutaj.
O kurde. To pewnie wtedy kładzina. Co to jest? Pełno jakichś worków z nieznanym proszkiem. Teraz coś wskazuje? Tutaj też coś jest nie takiego nieznanego pochodzenia dla mnie, ale tego nie tego dotykał. A i tam są chyba skrzynie, za tą kratą. Piotrek, chodź. Pamiętam to miejsce. Sprawdzamy, co się kryje za tą kratą. Nie bez powodu też ta krata tu jest. Ja, zobaczcie ile tego syfu tutaj jest. 15. Dobra, zbliżamy się do najbardziej skażonego miejsca. Stójcie. Domniemanie rośnie, tak? No, 21, Tutaj? 83, A, dobra. Górnik 24. Co to dalej? To jest najbardziej skażony proszek. No tak, Uważajcie na to, żebyście sobie nie przecięli woderu. Dobra. 6, 9. 406, 335. 325. Zmniejszcie światło. 326. 316. A but? 590. O kurde. Cześć, to 200. 2005, 2069, 2085, 2079, Dwukrotnie tyle co w szpitalu. 2085 najwięcej wziąłem, tych jest 2082. Okej. 2094. Dobra, chodźmy stąd. Ostatni pomysł. 1436 i 1970, 407, 402. Dobra, 2095, największy wynik. Ale grzeje. A zobaczcie w ogóle jak to wygląda. Opiłki metali, Tak. tak to wygląda. Jak sami widzicie, legendy o nieoficjalnym przeznaczeniu zakładów Jupiter po części się potwierdzają tym, co udało nam się odkryć. Tymczasem kierujemy się ku wyjściu i zmierzamy na kolejne lokacje. Tak więc eksploracja zakładów Jupiter zakończona. No, dzisiejszym najmocniejszym punktem tutaj były podziemia tego kompleksu. No, niestety budynków nie zobaczyliśmy do końca, bo nie było na to czasu. Skupiliśmy się na tej najważniejszej części. No ale tak czy inaczej jesteśmy zadowoleni z tego, co widzieliśmy. Jeszcze tu wrócimy i zbadamy dokładniej budynki. Jeśli interesuje Was więcej materiałów z Zony, to zapraszam na kanał Sietry, gdzie zobaczycie kolejne części wspólnej eksploracji strefy.